Wachlarz niski dwupłaszczyznowy i wachlarz niski dwupoziomowy. Czym charakteryzują się te formy prowadzenia winorośli i dlaczego warto je zastosować? Jeżeli interesuje Cię ten temat, to zapraszam serdecznie do obejrzenia tego filmu. Witajcie, sympatycy winorośli i winogron. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o formie prowadzenia winorośli, którą sam zamierzam zastosować niedługo w swojej winnicy nowo powstałej. Kto ogląda mój kanał od jakiegoś czasu, ten wie, że robię nowe nasadzenia, powstaje nowa winnica i tam właśnie zamierzam prowadzić krzewy w formie wachlarza niskiego, dwupoziomowego. Tak można tą formę nazwać. Niektórzy nazywają go wachlarzem zwrotnym. Z różnymi nazwami można się spotkać, gdyż ta forma jest bardzo rzadko spotykana jeszcze w Polsce. W literaturze za bardzo nie spotkacie informacji na jej temat. Jest to forma prowadzenia często spotykana na Ukrainie czy w Rosji. Ponieważ posiadam ograniczone miejsce na działce, dlatego zdecydowałem się na tą właśnie formę. Zacytuję tutaj rosyjskiego winogrodnika Juriego Georgowicza. Powiedział on kiedyś: dwie płaszczyzny to dwukrotnie większy plon. Formowanie winorośli i praktyki ogrodnicze zależą nie tylko od cech odmiany winorośli, ale także od konstrukcji kratownicy. Jeśli kratownica jest jednopłaszczyznowa, to jedna płaszczyzna ogranicza wzrost rośliny. Jeśli natomiast dwupłaszczyznowa, to dwie płaszczyzny ograniczają wzrost rośliny. Całkiem logiczne, nieprawdaż? Także według tego rosyjskiego ogrodnika taka forma prowadzenia winorośli powinna zwiększyć właśnie plon dwukrotnie. W praktyce myślę, że nie jest to tak kolorowo i myślę, że to będzie gdzieś 70-80% więcej. Zobaczmy, jak to mniej więcej będzie wyglądało na przestrzeni 4 lat. W pierwszym roku, wiadomo, standardowo prowadzimy na jedną latorośl, którą jesienią przycinamy na 2-3 pąki i zakopujemy ziemią. W drugim roku prowadzimy już na 2 latorośle i jesienią te 2 łozy posłużą nam na owocowanie w trzecim roku. Także te 2 łozy przykrywamy pod ziemię i w trzecim roku pozwalamy sobie już na jakieś małe owocowanie. Generalnie w trzecim roku wygląda to tak jak w standardowym gujocie, tylko że bez czopków zastępczych. W trzecim roku na jesień wycinamy wszystkie łozy, pozostawiając na ramionach tylko te ostatnie, które posłużą nam właśnie na owocowanie w czwartym roku w odwrotną stronę. I tak wygląda 4. rok. Wyginamy ramię w odwrotną stronę, tworząc właśnie wcześniej wspomniany wachlarz. I pozwalamy sobie jak najbardziej już na normalne owocowanie. Na jesień natomiast, w przeciwieństwie do 3. roku, nie zostawiamy ostatniej łozy, tylko tą pierwszą. I w przyszłym roku robimy to samo i tak rok w rok już następne lata będą wyglądały bardzo podobnie. Tak to w skrócie wygląda. Tego typu szpalery niestety zajmują troszeczkę więcej miejsca od szpalerów jednopłaszczyznowych, więc w konsekwencji tego na takim samym terenie będzie teoretycznie mniej szpalerów. No chyba że zmniejszymy odległość między szpalerami, co oczywiście przełoży się na mniejszą przewiewność i będzie dostarczane mniej światła. Więc jak widać, wszystko niesie za sobą konsekwencje. A więc podsumujmy. Zaletą tej formy prowadzenia będzie z pewnością większy plon.
nawet przy zmniejszeniu ilości krzewów. A minusem będzie właśnie mniejsza przewiewność i mniejsza dostępność do światła. Także coś za coś. Ja zrobię na swojej działce taki miks, trochę tego i będę miał porównanie. Także zapraszam do śledzenia mojego kanału, gdzie będziecie mogli uczyć się na moich błędach. A jeśli macie doświadczenie z tego typu formami prowadzenia winorośli, to napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!